Ja myślę, że najlepiej zacząć od tematu, który jest dzisiaj jakby najważniejszy, bo my jesteśmy gdzieś oczywiście niezwykle ważni w tym temacie, natomiast temat jest tutaj głównym bohaterem, a tym tematem jest automatyzacja AI w tworzeniu treści biznesowych. A mówimy o tym dlatego, że słuchajcie, Darek te treści tworzy, Tomek również, mówię, nie Darek nie tworzy treści, tylko Darek tworzy automatyzację, Tomek tworzy automatyzację, a ja jestem praktykiem, który tak naprawdę konsumuje tę automatyzację. Stąd to nasze grono. Dariusz Ciesielski, twórca wielu automatyzacji, Tomasz Pasieka, twórca wielu automatyzacji i Iwona Bolt, nazwę dzisiaj beneficjent. A teraz możemy, panowie, jechać, chyba że Tomek chcesz jeszcze coś dodać od siebie. Nie, absolutnie oddaję głos Darkowi. Super, dziękuję Wam. Tak, tutaj Iwona oczywiście nas przedstawia jako twórcę automatyzacji słusznie. Ja też może tylko dodam, że sam również mam kilkudziesięcioletnią praktykę biznesową, jeżeli chodzi o zarządzanie produktem, zarządzanie marketingiem, wsparcie sprzedaży i w ogóle jakby cały taki background biznesowy. No a Tomek z kolei jest specjalistą, jeżeli chodzi o tworzenie zaawansowanych aplikacji, interfejsów użytkownika i takiego backendu, jeśli chodzi o funkcjonowanie tego typu rozwiązań. Oczywiście do głównego tematu, który chciałem Wam dzisiaj przedstawić, a to jest rzecz taka, która tak naprawdę przyszła mi do głowy w sumie jako pierwsza w momencie, kiedy zacząłem się interesować tym, jak sobie ułatwić życie i jak wykorzystać możliwości automatyzacji i sztucznej inteligencji w praktyce biznesowej. No i taką pierwszą, można powiedzieć, pierwszym zastosowaniem, jakie przyszło mi do głowy, to było wsparcie, jeżeli chodzi o tworzenie treści marketingowych, czyli takiego content marketing. W krótkich słowach, co w ogóle jest ten content marketing i do czego on służy? Więc generalnie koncepcja content marketingu polega na takim strategicznym podejściu do tworzenia, rozpowszechniania treści, które powinny być wartościowe, spójne z głosem marki, żeby przyciągnąć do siebie naszą grupę docelowych klientów, no i docelowo, żeby ci klienci zrobili to, na czym nam zależy, czyli dokonali konwersji sprzedażowej, czy żeby leada do dalszych działań sprzedażowych. I generalnie w mojej praktyce skupiam się na tworzeniu 4 takich typów treści. I to są przede wszystkim artykuły na blogi, to są szczególnie teksty tematyczne, które mam na celu, czy to zbudowanie autorytetu, czy też jakby dodatkowo zaangażowanie odbiorców. Są to też związane z nimi wpisy na social media, czyli też krótkie, angażujące treści dostosowane platform, które kierują też ich odbiorców na nasz blog, naszą stronę internetową, ale również na przykład treści e-commerce, czyli treści związane choćby z opisami produktów, kategorii, a nierzadko na platformach e-commerce znajdują się setki, dziesiątki, tysiące produktów, które wymagają opisu, co dla normalnego zjadacza chleba byłoby pracą szalenie absorbującą i długotrwałą. I jako ostatnią, a zarazem najbardziej zaawansowaną produktów tekstowych, to różniłbym eksperckie treści SEO. I to jest bardzo specyficzna grupa z tego względu, że po pierwsze wymaga ona znajomości konkretnej branży, wiedzy technicznej, wiedzy eksperckiej, ale też wiedzy na temat SEO, no i umiejętności copywriterskich. I znalezienie człowieka, który byłby w stanie połączyć te wszystkie umiejętności w wielu sytuacjach specjalistycznych graniczy z cudem, a w przypadku sztucznej inteligencji możliwe, co proste do zrealizowania. Ja jeśli mogę dodać, myślę, że tutaj należy wspomnieć, że Darku to jest zupełnie inny typ produktu jak ChatGPT typowy, to jest szyte pod klienta i Dariusz swoje automatyzacje, które robię, dopasowywuje dokładnie do danego klienta. To nie jest tak, że wyrzuca nam ogólny jakiś po prostu content z ChatGPT na zasadzie napisz mi post na Facebooka, to ma zupełnie inną jakość, więc należy to zauważyć, że te rozwiązania są szyte na miarę danego klienta, a nie całkowicie ogólne, więc to ma zupełnie inny wymiar i jakość tego posta, który jest zapisany, tak jak Dariusz zauważył, i przede wszystkim SEO, jak również artykuły na bloga, no mają zupełnie inny przekaz.
Ale nad tą jakością, myślę, że to jeszcze Darek dopowie, trzeba pracować, bo to nie jest Tak. tak, że rzeczywiście ta automatyzacja jest tak tworzona i po prostu dostajemy super treści. To nie jest prawda, dlatego że to wymaga naprawdę takiej dłuższej współpracy właśnie z Wami, tak, żeby doprecyzować tą jakość, jakby doszlifować tą jakość, tak, żeby to nie brzmiało sztucznie, żeby to odpowiadało, żeby to było też wplecione w życie firmy, tak, no bo przecież świat nie składa się tylko i wyłącznie z wygenerowanych treści przez sztuczną inteligencję, ale stanowi ona bardzo duży już dzisiaj procent w tych wszystkich publikowanych postach, które my widzimy jako odbiorcy w social mediach. To wszystko prawda. Ja tutaj też się odniosę do tego, o czym miałeś, Tomku, o ChatGPT, bo to też jest ten, który chciałem zademonstrować. Natomiast jeszcze tylko wyjaśnię, co to w ogóle są automatyzacje biznesowe AI, tak żeby też każdy tutaj mógł zrozumieć. Więc generalnie jest to połączenie narzędzi, z których normalnie się korzysta w przypadku tworzenia tekstów, czyli narzędzi do tworzenia tekstu, tworzenia grafiki, narzędzi do zarządzania publikacjami w pewną sekwencję działań mającą określoną logikę. Sekwencji ma być na przykład w tym konkretnym przypadku efektywne generowanie takich specyficznych treści na podstawie określonych wymagań, które tutaj między innymi były wspomniane, Iwona, przez Ciebie, przez Tomka, czyli z zachowaniem specyficznego formatowania, zachowaniem tone of voice, czy innych elementów charakterystycznych dla marki, na przykład wygenerowanie grafiki z określonym logo, z określonymi fontami, w określonej kolorystyce. I co tutaj jest moim zdaniem bardzo ważne, że postęp, który się w tym momencie dokonuje, doprowadził do tego, że potrzeba zespołu specjalistów IT, żeby tego typu rozwiązania skonstruować i uruchomić, ale można to robić na dedykowanych platformach, które służą do integracji tego typu narzędzi. I w związku z tym mamy dzięki temu możliwość skoncentrowania się przede wszystkim na strategii i na celach, które tego typu rozwiązania mają zapewnić. No i w tym akurat konkretnym przypadku, który chcę Wam, jakby pierwszym elementem jest generowanie tekstu, czyli tworzenie właśnie czy to opisów produktów, czy artykułów, czy wpisów. Następnie generowanie multimediów, czyli grafik, ale mogą to też być na przykład multimedia dźwiękowe, czy wręcz filmowe. No i ostatnim takim, można powiedzieć, krokiem to jest zarządzanie samymi publikacjami, czy to w postaci konkretnego harmonogramu, ale też może to być inicjowanie automatyzacji na podstawie jakiegoś wydarzenia, czy po prostu na życzenie, tak, ruchem ręki, czy wręcz poleceniem głosowym uruchomić tego typu automatyzację. No i co tutaj moim zdaniem jest największą korzyścią versus największe ryzyko, jakie tego typu działania generują. To pierwsze to jest gigantyczna oszczędność czasu, tak? I tutaj mówimy po prostu o skali trudnej wręcz do ogarnięcia, bo o ile stworzenie, można powiedzieć, takiego kontentu do technicznego, angażującego artykułu, serii na social media i przygotowanie też z różnymi grafikami, w różnych formatach i przygotowanie kalendarza publikacji, to jest zadanie zajmujące wiele godzin, nie ma co tutaj ukrywać. Natomiast w przypadku zbudowania automatyzacji to w zasadzie poświęcamy czas tylko na początku na przygotowanie architektury automatyzacji, a później to można już generować dziesiątkami, nie tysiącami. Natomiast nie ma róży No ale oczu jeszcze i się jest też wtrącę, ryzyko. bo musimy Ryzyko to jeszcze potem... Dareczku, przepraszam Cię, ale jeszcze się wtrącę, bo oczywiście, że wygenerujemy tysiące, natomiast my jeszcze musimy tak naprawdę zatwierdzić tą jakość, bo to trzeba tu podkreślić, tak? Że wygenerujemy, skalowalność jest duża, natomiast tam zawsze znowu stoi człowiek. Natomiast powiedziałaś jeszcze wcześniej, na moment wrócę, że nie potrzeba dzisiaj jakby całego sztabu IT-owców, tak, do budowy tego systemu, co jest prawdą, ale też prawdą jest to, że automatyzacje tego typu do budowania kontentu również pozwalają na zdecydowanie szybszą pracę w małych zespołach marketingowych, tak, czyli mamy z jednej strony człowieka, który tworzy cały system w oparciu o sztuczną inteligencję, nie mamy całego zespołu IT, który to robi i mamy również jakby dopasowanie do małych zespołów, czyli potrzebujemy trochę, być może mniej ludzi, tu powiem, bardzo to jest ryzykowne oczywiście, co nie jest do końca prawdą, dlatego że jeszcze raz podkreślę, że za tą jakością tego, co wygeneruje sztuczna inteligencja i tak stoi człowiek, który musi to zaakceptować i puścić do publikacji, ewentualnie odhaczyć, nie?
Tak, ale W wydaje mi się, że 100% ten próg po prostu dla standardowego użytkownika znacznie się obniżył dzięki temu, że można wykorzystać takie narzędzia. Myślę, że dużo mniejsze firmy mają możliwość po prostu zaistnieć, jeśli chodzi na mediach społecznościowych, gdzie wcześniej no, nie wyobrażam sobie, żeby firma budowlana, która na przykład właściciel musi jeździć na pomiary, nadzorować ekipę, no miał czas również na zarządzanie tymi treściami, więc tutaj ten pułap zdecydowanie się obniża i jest dostępny do dużo mniejszych przedsiębiorców. Zgadza się. Tak, w 100% się zgadzam oczywiście z jednym i z drugim. Tutaj Iwono, a propos tego, co mówiłeś, to jakby mam na myśli przede wszystkim to, że zespoły marketingowe zyskują czas, które musiały poświęcić na techniczne przygotowanie treści, prawda? Natomiast nie należy pomijać roli człowieka w akceptacji już samej ostatecznej formy. To, co tutaj jednak jest taką praktyką, to jest to, że w momencie, kiedy już przetrenujemy tych automatyzacji, działanie tej automatyzacji kilkanaście, kilkadziesiąt razy, to one już są stabilne, jeśli chodzi o jakość tych generowanych treści. No i oczywiście już w tym momencie aż takiego nadzoru nie wymagają w każdym przypadku, przynajmniej tak to z mojej. I słuchajcie, natomiast to, o czym, co na początku jest sprawą kluczową i co wymaga szczególnej pracy, jeżeli chodzi o ten fine tuning, czyli to ostateczne doszlifowywanie działania automatyzacji, to jest to, że treści, które mogą być generowane na początku, mogą brzmieć sztucznie i nie być angażujące. I to jest chyba takim największym zagrożeniem, jeśli chodzi o wykorzystanie do wsparcia content marketingu. Też, Darku, się wtrącę na moment, bo oczywiście nikt nie chce sztucznych treści nieangażujących w social mediach, natomiast to wszystko jest kwestią strategii przyjętej, bo czasami dobrze jest mieć nawet mniej angażujące posty, które jednak będą systematycznie publikowane, tak? Więc jakby wszystko zależy od tego, jakie mamy cele, a do takich automatyzacji najpierw z Wami, mówię tutaj kreatorami takich automatyzacji, najpierw rozmawiamy o celach, a potem jest pod to tworzona ta automatyzacja. Ja powiem coś kontrowersyjnego. Z mojej perspektywy widzę to troszeczkę inaczej i odmienię, troszkę kontrowersyjnie. Czasem lepiej jest opublikować może mniej jakościową treść, ale w ogóle ją opublikować, niż nie publikować jej wcale, więc powinniśmy zacząć od publikacji kontentu, zobaczyć, jaki content naprawdę się sprawdza i dopiero doszlifować go w tym kierunku. I tak to też najczęściej jest w praktyce, że zaczynamy od tego, żeby w ogóle automatyzację uruchomić, wygenerować kilka pierwszych treści, kilka pierwszych artykułów, kilka pierwszych wpisów, no i później je korygować na bieżąco, jeżeli uznamy, że coś w nich jest nie tak. I słuchajcie, chciałbym przejść teraz do jakby pokazania, że tworzenie treści to więcej niż tylko proste polecenie. Bo tak naprawdę wielu ludziom do tej pory wydaje się, że dać czatowi polecenie, napisz mi tekst na temat jakiś tam. Natomiast w praktyce jest to jednak troszeczkę bardziej skomplikowane, więc jeżeli chcemy, żeby te teksty nie były takie ogólne, nie wyglądały na pierwszych rzut oka jak dzieło sztucznej inteligencji, to musimy przemyśleć kilka kluczowych elementów naszej strategii content marketingowej. No i taki najprostszy chyba z możliwych przykładów, tak, ja sobie wejdę do czata i dam mu na przykład polecenie. Słuchaj, napisz mi krótki artykuł na temat content marketingu. No i bach. Zobaczymy, co ChatGPT wytworzy. Tak, i pisze tutaj nam krótki tekst, on wcale nie jest zły, ale tak naprawdę zwróćcie uwagę, że on praktycznie cały czas nie do niczego konkretnego, tylko daje pewne informacje ogólne. Natomiast jeżeli bym chciał sobie wzbogacić ten artykuł i na przykład dać mu dodatkowy kontekst, słuchaj, chcę, żeby ten artykuł był napisany językiem profesjonalnym, przeznaczonym dla marketing managerów zajmujących się z content marketingiem w branżach technicznych. I wyślemy sobie taki tekstik.
No w tym momencie ChatGPT już będzie pisał, jak widzicie, już pisze o konkretach, tak? Już podaje pewne narzędzia, już odnosi się na przykład do wykorzystania architektury RAG, czyli też elementu związanego z bazami wiedzy, więc tutaj już jest dużo bardziej wartościowy niż w przypadku takiego bardzo ogólnego zapytania. No i chciałbym też oczywiście zapytać Was, jakie jest tutaj Wasze zdanie na ten temat, jeśli chodzi o tego typu sytuacje. No wiesz, no myślę, że każdy, kto pracuje z czatem GPT, bo należy rozróżnić dwie rzeczy, tak? Ty mówisz tutaj o poleceniach do czata GPT, automatyzacja, przecież to nie jest czat GPT, tak? O czym zaraz zresztą powiesz, tak? A jest to jakiś jeden z pierwszych kroków. I myślę, że my w ogóle jakby nagrywając to dzisiejsze spotkanie, raczej nie trafiamy do osób, które zaczynają pracę z czatem GPT. To już są osoby, które potrafią pisać prompty, tak? Które wiedzą, że tam im więcej włożysz, tym więcej wyciągniesz, tak? Że ten kontekst musi być konkretny, rzeczowy i tylko wtedy dostajesz dobrą odpowiedź czy dobry tekst. Zresztą chyba takich szkół, nawet takich szkół pisania dobrych promptów jest dzisiaj naprawdę bez liku. Więc jeśli się mnie pytasz o zdanie, to ja uważam, że ludzie, którzy siedzą w marketingu, w PR-ze, w działach promocji, potrafią dzisiaj tworzyć prompty. Pozwolę się, Iwono, z Tobą nie zgodzić. A proszę bardzo. Wynika to z moich rozmów z klientami. Ja pracuję w UK od 15 lat i moje rozmowy z klientami sprowadzają się tak naprawdę do jednego. Klienci znają czata GPT, gdyż był on pierwszy i tak naprawdę on przetarł taką drogę dla sztucznej inteligencji. Mało ludzi wie, tak jak my z Dariuszem i ludzie, którzy zajmują się automatyzacjami profesjonalnie, że świat nie kończy się na czacie GPT. Tak naprawdę mamy takie narzędzie, agregator różnych czatów, który nazywa się OpenRouter. Jest to jedna z platform i mamy tam ponad 600 różnych modeli językowych, które różnią się różnymi funkcjonalnościami. Jedne są tworzone typowo do obliczeń matematycznych, drugie do wyszukiwania SEO, trzecie do pisania treści, czwarte do marketingu, więc tak naprawdę ta automatyzacja nie równa się ChatGPT, a moim klientom w 90% tak dokładnie się wydaje, że ja tą automatyzację, jeśli on mnie prosi o zrobienie czegoś, to ja wchodzę na ChatGPT, wpisuję odpowiedni prompt i tu już wyskakuje magiczny królik z kapelusza, mamy treści. Tak to nie wygląda, należy Nie, ale ja to wiem, dlatego na początku powiedziałam, że rozróżnijmy czata GPT od tworzenia automatyzacji, tak, który gdzieś tam jest jakimś jednym z elementów, tak. Pytanie raczej tutaj było o to, jak pisać dzisiaj, jak pracować z czatem GPT, bo to Darek jakby położył tutaj na stole, tak. A moja odpowiedź brzmi tak, ciągle uważam, że jeżeli ktoś siedzi w marketingu, bo to nasze spotkanie dzisiaj dotyczy content marketingu, to są to w większości, oczywiście nie wszyscy, w większości ludzie, którzy pracują od jakiegoś czasu z czatem GPT i potrafią wygenerować lepszy lub gorszy content ze środka, tak? Jeszcze raz, to co wrzucą, to dostaną, tak? Jak bardziej doprecyzują swoje oczekiwania, taką treść otrzymają, co jest wyjściowe później do budowania też tej automatyzacji, bo trzeba pracować z czatem GPT, żeby potem również nauczyć się pracować z Wami, twórcami automatyzacji, żeby też rozumieć, w jaki sposób działa dany model. Ja pozwolę sobie troszeczkę zająć stanowisko pośrodku, bo z jednej strony oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie, którzy już są zaangażowani w pewne prace, to oczywiście mają pojęcie, albo przynajmniej powinni mieć pojęcie na temat tego, że jakby im bardziej jakby precyzyjnie skonstruujemy zapytanie do sztucznej inteligencji, uwzględniając content, uwzględniając formę wyjścia, którą uzyskać, to oczywiście tej lepszej jakości odpowiedź uzyskamy. Z drugiej strony też tak samo jak Tomek mam do czynienia z osobami, które wiedzą co nieco na temat sztucznej inteligencji, ale nie chcą, nie mają czasu, jakby zajmują się zupełnie innymi tematami, więc dla nich jakby tego typu wskazówki, jeżeli chodzi o konstruowanie prawidłowych zapytań sztucznej inteligencji, też jakby nie są dla nich naturalne. I oczywiście też Iwona tutaj w 100% się zgadzam, to jest można powiedzieć pierwszy krok, który służy do tego, żeby, to jest tak jakby
pierwszy etap w momencie, kiedy chcemy budować treść, tak? Czyli jakby myślimy o tym, jakie ma być pytanie, tak? Na jakie pytanie chcemy uzyskać odpowiedź. Natomiast to jest dopiero wstęp. Jeżeli chcemy myśleć już w ogóle o content marketingu, no to trzeba sobie przemyśleć jakby cały rząd pytań. I przygotowałem tutaj kilka takich standardowych pytań, które sam sobie zadaję w momencie, kiedy jakąś automatyzację zaczynam tworzyć. Tak? I są tutaj 4 punkty. Myślę, że stosunkowo oczywiste, czyli dla kogo to tworzymy, kto ma być odbiorcą, w jaki ton chcemy zastosować, który ma nas identyfikować jako markę, gdzie będziemy to publikować, no i tak samo zgodnie z jakim harmonogramem, tak jak to ma być technicznie zorganizowane i jakie mają być dla nas źródła, jeżeli chodzi o automatyzację. Słuchajcie, chciałem teraz pokazać, jakie są efekty, czy jakie są wyniki działania tego typu automatyzacji. I tutaj jedno z takich modelowy przykład to jest automatyzacja, którą ja zbudowałem na swoje własne potrzeby, która generuje mi artykuły eksperckie, zarówno po polsku, jak i po angielsku. Taki artykuł przykładowo z grafiką wygenerowaną przez sztuczną inteligencję wygląda na moim blogu w ten sposób. On jest sformatowany w HTML-u, prawda, ma tam określoną chodzi o generowanie nagłów, o określone sekcje, które mają się znaleźć i takie artykuły są generowane na kilka sposobów, które Wam za chwileczkę też zademonstruję. Jeszcze tylko pokażę, że równolegle z takim artykułem są generowane posty na social media, też po polsku, po angielsku na kanale facebookowym. Mam tutaj również podpięty LinkedIn i mam też podpięty. Jest zarządzana, jeśli chodzi o harmonogram publikacji, czy raczej może być zarządzana, gdybym chciał sobie to na przykład ustawić w formie harmonogramu, a nie natychmiastowej publikacji, przy użyciu takiego narzędzia, które nazywa się Buffer i które właśnie służy do tego, żeby integrować ze sobą rozmaite platformy social mediowe. To jest jeden przykład. Przykład to jest przykład związany z branżą techniczną i też pokażę Wam automatyzację, która na podstawie opisów produktowych generuje wpisy na social media. Tutaj akurat jest strona francuskojęzyczna z dedykowanymi grafikami, które są również tworzone przez sztuczną inteligencję na podstawie prawdziwego produktu, prawdziwego zdjęcia przedstawiającego rzeczywisty produkt. Nakładane są dodatkowe warstwy, które zawierzają krótki tekst marketingowy, logo, czy też inne elementy brandowe. I takie kanały w różnych językach są zasilane treściami właśnie przez sztuczną inteligencję, przez automatyzację. Tak, to są treści akurat, które są publikowane na polskim profilu firmy technicznej. I jeśli chodzi jeszcze o jakość tych artykułów, tak, bo też to jest pytanie, które często pada, czy one rzeczywiście są dobrze skonstruowane, no to może też pochwalę się wynikami, jakie są uzyskiwane, mierzone przy użyciu narzędzia Neuron Writer, co rodzaju punktacji, która odnosi się do targetu, który ma zapewnić tego typu tekstowi wysoką pozycję w wynikach wyszukiwania. Tak naprawdę w pierwszej dziesiątce tych wyników, no target był 84, udało się uzyskać 98. Ja się tym chwalę, bo to jest taki troszeczkę rekordowy wynik, ale generalnie wszystkie artykuły generowane przy użyciu tego typu automatyzacji osiągają założony target, w związku z tym mają bardzo wysokie prawdopodobieństwo, jeśli chodzi o zaindeksowanie i wyświetlanie na pierwszej stronie wyników wyszukiwania, czyli pod kątem SEO są już bardzo precyzyjnie zoptymalizowane. Darku, ja chciałbym jeszcze uzupełnić tutaj, że każda Twoja treść ma jakiś próg wejściowy, czyli załóżmy jest to 75% lub 80% i ta treść w założeniu musi spełnić te wymagania. Jeśli nie zostaje spełniona, zostaje generowana po raz kolejny, więc te wyniki naprawdę muszą spełniać wymogi jakości. A ja z praktyki powiem, że ja je czasami obniżam, bo przecież ten tekst trzeba przeczytać i tak naprawdę zweryfikować pod kątem merytorycznym i trochę jeszcze bardziej uczłowieczyć, I to zawsze spadnie o parę punktów, ale jeżeli to jest 98, no to nawet jeżeli to spadnie do 88, to i tak jest super, nie?
Naturalnie trzeba sobie zdawać sprawę, że automatyzacja to nie jest coś, co można zostawić w 100% samemu sobie, zwłaszcza jeżeli chodzi o tego typu eksperckie treści, no to z całą pewnością warto je zweryfikować, żeby wyłapać ewentualne błędy, więc to oczywiście tutaj Iwona masz rację. Natomiast chciałem Wam jakby zademonstrować, w jaki sposób te treści są tworzone i tutaj mam przykład takiej automatyzacji, która może wygląda dosyć zawile, ale tak naprawdę jest bardzo prosta. Ona jest wykonana na takiej platformie integracyjnej, która nazywa się Make.com. To jest taka platforma, która w bardzo ładny, przyjazny sposób potrafi wizualnie pokazywać przepływ danych pomiędzy różnego typu narzędziami. I jakby inicjatorem wykonania automatyzacji jest wpisanie do bazy danych, która stanowi źródło, tematykę treści, wpisania podstawowych informacji, na przykład wpisania linku, z którego pochodzi materiał źródłowy, podania tematu, podania jakiegoś krótkiego opisu i tego typu automatyzacja, mając te dane, tak, tutaj się ładuje interfejs, momencik, mając na przykład podane źródło, mając podany tekst, który tam się znajduje, przekazuje te informacje do modułu sztucznej inteligencji. W tym konkretnym wypadku jest to moduł Perplexity, który pobiera z internetu najnowsze informacje na wskazany temat, analizuje je pod kątem wiarygodności, bo ma dostęp do źródeł. Następnie przekazuje je do kolejnych modułów sztucznej inteligencji, to troszeczkę by było lepiej widać. Modułów sztucznej inteligencji, które po kolei generują tytuł wpisu na bloga, generują treść, generują prompt do grafiki, generują samą grafikę. Tworzą cały artykuł, następnie ta treść jest przekazywana do WordPressa, który jest zainstalowany na mojej stronie internetowej. Tam artykuł jest publikowany. Podobnie jest publikowany w angielskiej i kiedy to zostanie zakończony, kiedy artykuł już jest opublikowany, jest do niego gotowy link, to kolejnymi krokami automatyzacji jest przygotowanie wpisu na social media, w pierwszym kroku na LinkedIna i tutaj jest generacja właśnie przy użyciu narzędzia Buffer, o którym wspominałem wcześniej, w języku polskim oraz w języku angielskim. Dalej jest tworzony wpis i publikacja na Facebooku, dalej jest podobny proces na Instagram, jest przekazywana informacja już bezpośrednio na konto mailowe, że zostały wykonane nowe wpisy i również wysyłana jest informacja na mój telefon, więc ja na bieżąco wiem, że jest artykuł opublikowany. I są dwie drogi, którymi tą automatyzację mogę sobie inicjalizować. Pierwszy to jest ręczne podanie informacji takiej, jakie tutaj macie jakby wskazanie źródła informacji, danie teraz, ale druga droga to jest zasilenie tego typu automatyzacji newsami pobranymi z tak zwanych kanałów RSS, czyli po prostu kanałów newsowych. I taki kanał można znaleźć, jakby już firmy, które zajmują się publikowaniem informacji newsowych, takie kanały udostępniają, ale również taki kanał można skonstruować samemu, na przykład wykorzystując treści z strony internetowej, która nas interesuje. I tutaj mam na przykład, korzystając z innego narzędzia, które nazywa się RSS App, mam przygotowane kanały dotyczące sztucznej inteligencji i mam na przykład kanał, który jest poświęcony zdrowiu i który pobiera informacje po prostu ze strony internetowej, która tego typu tematyką się zajmuje. I to, co chciałem Wam zaprezentować, to spróbuję taką automatyzację uruchomić, tak, i zobaczymy, co ona nam pokaże. Bo tutaj chyba sobie niechcący zablokowałem ten temat. O, teraz będzie to działało. Damy polecenie mu generuj. I zobaczymy, co się stanie. W tym momencie automatyzacja powinna wystartować. Tego tutaj nie widać, ale może będzie widać w interfejsie.
Ja jeszcze chciałbym zauważyć dla potencjalnych odbiorców, że tak naprawdę każda ta zielona kropka, którą Dariusz pokazuje, to jest osobne wywołanie do czata GPT, więc możecie sobie Tak. wyobrazić, ile tak naprawdę interakcji, bo każdy ten element, każde to kółeczko, to jest jakaś interakcja z narzędziem, czyli w tym wypadku możemy to rozłożyć na czynniki pierwsze, kiedy wchodzisz do czata GPT, wyszukaj mi tytuł, wyszukaj mi treść i wyobraźcie sobie, jaki ogrom czasu należy poświęcić, żeby przez te wszystkie elementy przebrnąć, czyli napiszmy ten post dla Facebooka, napiszmy to dla LinkedIna, jest to ogromna oszczędność czasu, a tutaj wizualnie jest widać tak naprawdę, że możemy to zrobić tak naprawdę jednym kliknięciem. Z opóźnieniem nas słyszysz, Darek, wiesz? Tak, to nie wspomnieliśmy, że ja rozmawiam z Gdańska, Iwona ze Szczecina, a Tomek z Belfastu. Ja przepraszam, tylko wtrącę się, bo tutaj już mi się zmienił status tej aplikacji na to, że ona jest w trakcie, więc ona już się tutaj wykonuje, tego to jeszcze nie widać. Darku, Okej. czy powiedz, bo mówisz, zobaczymy, jak działa ta automatyzacja. Co zobaczymy, powiedz naszym odbiorcom? Za chwilkę, kiedy automatyzacja się zakończy swoje działanie, powinniśmy zobaczyć nowo wygenerowany artykuł i wpisy na social media. Okej, dobrze. A ja jeszcze dodam od siebie, słuchajcie, że Darek wspominał o tym, że tą bazą jakby do generowania tego kontentu, czyli treści, tak, na te wszystkie chociażby kanały social media, na stronę www, może być to kanał RSS, może to być po prostu artykuł z waszej strony internetowej, to może być zupełnie inne źródło zewnętrzne, ale to może być też YouTube, tak, gdzie publikujecie na przykład filmy jakieś dotyczące produktu czy dotyczące danej usługi, które też może stanowić jako bazę po prostu do wygenerowania kolejnej treści, lub można po prostu też dzięki tym automatyzacjom świetnie recyklingować treści, tak? Czyli to, co zostało już opublikowane w różnych miejscach, jakby z powrotem wprowadzić tutaj do obiegu informacji na tych nowych zasadach, które daje nam automatyzacja. Tak, ruszyła, widzimy. Przepraszam, rzeczywiście mamy opóźnienie kilkusekundowe. Ja przepraszam, że Ci przerwałem, ale chciałem już powiedzieć, że już ta automatyzacja działa, już widać kilka pierwszych modułów, które ona sobie przeszła. Tak, w tym momencie jest generowana grafika. Niech ona sobie kiedy ja się pytałam Ciebie, podzieli. poczekaj, bo kiedy ja się pytałam Ciebie, na co ludzie mają zwrócić uwagę, nie, że ma być wygenerowany post, bo to jest rezultat. No tak, to jest interfejs graficzny, który właśnie do tego służy, żeby można było sobie oglądać, jaki jest przepływ danych pomiędzy poszczególnymi modułami, które tutaj się znajdują. No jak widzicie, to jest w tym momencie kolejne hakowanie czata GPT. Tak naprawdę na blogu już jest opublikowane, tak, to już wiemy i od razu chyba już pokazać, momencik. Zaraz się tutaj cofnę. O, już jest. Automatyzacja sobie działa, w tym momencie generuje dalsze treści. Natomiast ja się tutaj jeszcze odniosę do tego, o czym wspominała Iwona. Bo oczywiście pierwszą metodą, którą wskazałem, to jest to, że można sobie wykorzystać kanał RSS, ale jak najbardziej są też automatyzacje, które służą do tego, żeby generować treści, na przykład przy wykorzystaniu kanałów YouTube'owych. I taka automatyzacja pobiera na przykład transkrypcję kanału YouTube'owego, który wskażemy, to może być nasz własny kanał, no i na tej podstawie generuje wpisy i takie wpisy powinny być widoczne, zaraz spróbujemy znaleźć, momencik, może na tym kanale, nie, przepraszam, nie na tym kanale, na tym kanale powinny być widoczne, one się ukazują rzadziej, więc będzie ich mniej. O, tu jest na przykład wpis wygenerowany na kanale francuskojęzycznym, który odnosi się do filmu. Wracając do naszej automatyzacji, automatyzacja już w tym momencie wygenerowała, jak widzicie, w zasadzie przeszła przez całość i ostatnim elementem jest informacja, którą dostaję na telefon, sobie na zegarek Wam pokazałem, ale dostaję na telefonie informację. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, że już jest opublikowany artykuł, tak, bezpośrednio z linkiem, o proszę, tu do kamery pokażę, tak, już jest, tak, więc w tym momencie automatyzacja przeszła przez wszystkie kanały i powinniśmy mieć zarówno na Facebooku informacje,
czy nowy post odnoszący się do opublikowanego artykułu z takim fajnym drukiem, jak najbardziej. Też po angielsku, oczywiście po polsku. Mamy te opublikowane na LinkedInie. Mamy, czy nie mamy? Poczekajmy chwilkę, jak najbardziej widzicie, jest po polsku i po angielsku. Podobnie powinien być widoczny na Instagramie. O, Jest. teraz widzimy, że się pojawił, więc automatyzacja działa prawidłowo i cała logika została wykonana. I to jest jakby część możliwości, które oferuje tego typu automatyzacja. Za chwilkę jeszcze będę chciał wspomnieć o innych źródłach, ale na początek chciałem Was po prostu zapytać, wy na ten temat sądzicie. No wiesz co, otwierasz bardzo bogatą przestrzeń tak naprawdę do pytań. Po pierwsze dlatego, że wiesz, że jakby my współpracujemy, tak, i tą automatyzację wykorzystujemy w praktyce i też wiemy, jak żeśmy dochodzili do tej automatyzacji, tak, że to nie był jeden tydzień, tylko to był tak naprawdę praca na wiele dni i wiele testów przeróżnych, tak, od treści po obrazki, po w ogóle jakby sposób działania, po weryfikację i po raportowanie, po zresztą koszty utrzymania całego systemu, które są też kluczowe i myślę, że to jest taka informacja dla tych, którzy są taką automatyzacją zainteresowani, aby nie zapomnieć też o tym pytaniu. I z mojej perspektywy wiem, że to jest rozwiązanie, które absolutnie pozwala oszczędzić czas i poświęcić go na coś zupełnie innego, daje dużą kontrolę, wymaga również pracy, tak, codziennej pracy, bo to nie jest tak, że sztuczna inteligencja robi za nas wszystko, ale jednak daje nam naprawdę ten komfort, że mamy w jednym obrazie zebrane jakby pewnego rodzaju, powiedziałabym, panel, tak, z contentem, nad którym mamy kontrolę i nad którym mamy wiedzę, kontrolę i możemy również też, bo też pamiętajmy, że to, co ty powiedziałeś, czyli że publikacja w kalendarzu, ale to nie jest tak, my zawsze jako ludzie, którzy siedzą tutaj w marketingu, zawsze mają możliwość zablokowania danej publikacji, zedytowania danej publikacji, tak, i to wszystko właśnie odbywa się w jednym miejscu, o którym tam wspomniałeś. My dzisiaj korzystamy z Buffera. Słuchajcie, jeszcze wracając do źródeł pozyskiwania treści, to jeszcze stosuję dwie kolejne metody. To narzędzie identyfikuje, jakie są najczęstsze zapytania dotyczące danej kategorii biznesowej w Google i analizuje, które z tych zapytań jest najszybciej rosnące, czyli wskazuje na takie treści, które mają największą dynamikę zainteresowania. Na tej podstawie generuje również, pokazywałem wcześniej, i ta baza danych również w tym momencie aktywuje automatyzację, która przygotowuje treści. Natomiast tutaj, Tomku, wspomniałeś też o treściach generowanych specyficznie pod SEO. I to już jest sprawa, moim zdaniem, to już jest sprawa trudniejsza, wymagająca znacznie dokładniejszej czy odbudowanej struktury, jeżeli chodzi o generowanie treści. I tutaj chciałem Wam już tak czysto, jakby to powiedzieć, jakby tylko w ramach demonstracji pokazać Wam strukturę automatyzacji, która generuje treści zoptymalizowane pod SEO, ale pod konkretną frazę kluczową, frazę ekspercką, czyli taką, dla której przygotowanie treści jest związane też z bardzo pewną analizą, czy tutaj nie ma jakichś pomyłek, jakichś halucynacji. I w tym celu to automatyzacja korzysta z dedykowanej bazy wiedzy wykonanej w technologii RAG, czyli z bazy wektorowej. I po kolei ta automatyzacja pobiera informacje z Google'a, pobiera informacje z narzędzia NeuronWriter, tak żeby można było treści od razu zoptymalizować, analizuje nam konkurencję, wybiera treści i tworzy strukturę kontentu, na przykład w postaci fraz kluczowych, które powinny się znajdować w odpowiednich elementach w tekście i krok po kroku, to może powiększę troszkę, żeby było widać, tworzy nam outline, buduje nam tytuł, buduje nam intro, buduje nam treść, buduje sekcję FAQ i po kolei generuje artykuł
Może go też od razu wzbogacać o linki wewnętrzne, jeśli sobie tego życzymy. Natomiast później, tak jak Tomku też wspominałeś, weryfikuje, czy ten wynik jest zgodny z wymaganiami writera, a jeżeli nie, to powtórnie go obrabia tak, żeby uzyskać wymagany poziom. No i dzięki temu możemy uzyskiwać takie wyniki, jak tutaj pokazywałem, czyli tak naprawdę sięgające maksimum. Ale to już jest bardzo, bardzo zaawansowana automatyzacja, to nie jest moim zdaniem czas i miejsce na jej dokładne omawianie. Możemy sobie na ten temat poświęcić kolejne nagranie. Natomiast wracając do samej prezentacji, może przejdę troszkę dalej. O tym już wspominałem, czy mamy kanał RSS, mamy transkrypcje YouTube'owe, też możemy sobie transkrypcję po prostu wkleić i wykorzystać jako źródło. Ważna sprawa to jest, o czym nie wspomnieliśmy wcześniej, to jest to, żeby w przypadku korzystania z ChatGPT czy innych LLM-ów zdawać sobie sprawę, że one nie mają aktualnych danych. One są trenowane na informacjach najczęściej zeszłego roku. Więc tutaj też jest ograniczenie, jeżeli chodzi o korzystanie z czata. Tu, Darku, zwróciłeś uwagę na bardzo istotny temat, który myślę, że nie każdy z naszych odbiorców zdaje sobie sprawę z tego, że ChatGPT czy niektóre modele językowe nie korzystają z aktualnych wiadomości, więc czasem może zdarzyć się sytuacja, że jeśli zapytamy o jakieś aktualności, one korzystają z bazy wiedzy, które mają zapisane, które były trenowane na danych do jakiegoś okresu czasu, więc należy to zweryfikować, bo może się okazać, że dany artykuł, który chcemy napisać, te treści pochodzą sprzed roku bądź nawet więcej, więc zdecydowanie należy tutaj sprawdzić źródło tych treści i zweryfikować je, więc tak, jeśli chodzi o wyszukiwanie, ja bym zdecydowanie polecał tutaj Perplexity, który tak naprawdę korzysta z aktualnych wiadomości, więc należy zwrócić uwagę, czy rzeczywiście treść wygenerowana to jest treść, która jest aktualna. To jest bardzo istotne. Tak, ja tutaj mała uwaga a propos Perplexity, bo Perplexity również korzysta z treści, które znajdują się w internecie, więc jeżeli tam nie ma aktualnych czy nowszych, no to korzysta z takich, jakie są. I tutaj już pomalutku kończąc tą prezentację, chciałem przejść do podsumowania, co daje taka dobrze skonfigurowana automatyzacja, czyli zamiast długich godzin pracy pozwala nam dziesiątki, setki razy szybciej przygotować treści, bo tutaj jak zauważyliście, praca automatyzacji, którą demonstrowałem, zajęła dosłownie kilka minut, a wygenerowała treści zarówno na bloga, jak i na social media. Skalowalność, czyli to, że możemy, mając już raz przygotowaną automatyzację, no to generować treści w zasadzie w nieograniczonych ilościach, 24/7, czyli po prostu tutaj możemy sobie zdecydować, co chcemy publikować, gdzie chcemy publikować, w jakim języku, w jakiej strefie czasowej. Możemy po prostu tutaj nasze treści publikować na całym świecie. Czyli jakby poprawnie skonstruowane narzędzie automatyzacji pozwala nam zrealizować w kilka minut to, na co wcześniej poświęcaliśmy długie godziny ciężkiej pracy. I tu może Ciebie bym poprosił, bo Ty masz największą praktykę i doświadczenie, czy byłaś tak, byś ocenić tak naprawdę, jakie są oszczędności czasowe stosowania tego typu rozwiązań. Wszystko to prawda i absolutnie ja jestem wielką fanką korzystania z automatyzacji do generowania i do publikacji treści. Natomiast raz jeszcze podkreślę, że tam zawsze stoi z tyłu człowiek, który musi to nadzorować, który też musi poświęcić temu czas, ale tego czasu w porównaniu do przygotowania i tworzenia treści jest dużo mniej, czyli w małych zespołach możemy dzisiaj naprawdę tworzyć bardzo rozbudowany content i możemy go tworzyć dużo szybciej i dużo częściej publikować. Raz skonfigurowana automatyzacja to jest naprawdę przede wszystkim duży komfort dla osób, które nadzorują jakby proces publikacji kontentu w internecie. Czy to dotyczy stron www, tak, artykuły pisane pod SEO, artykuły pisane na bloga, czy to dotyczy kontentu w social mediach. Darku, a jak myślisz, jeśli chodzi godzinowo? Bo tutaj rozmawiamy z naszymi odbiorcami, którzy są indywidualnymi.
jakie przełożenie w takim razie, mógłbyś wytłumaczyć, miałaby agencja marketingowa używając naszych narzędzi, bo tutaj skala zupełnie się zmienia. Jeśli jest to przedsiębiorca, który nie zawsze ma oddelegowaną jedną osobę, która zajmuje się tym content marketingiem, często się zdarza, że są to małe firmy, jednoosobowe, no i tak naprawdę musi to być człowiek orkiestra i zamówić towar i przywieźć towar i coś zrobić i nie do końca ma czas tak samo na generowanie tych treści. Jak ty widzisz po prostu swoją automatyzację do agencji marketingowych? Jakie przełożenie czasu? Bo wydaje mi się, że jest to zupełnie inna skala. No zdecydowanie, tutaj Tomku bardzo słusznie założyłeś, że to jest inny aspekt niż w przypadku firmy, gdzie jednak są ludzie, którzy mogą ten czas, to zazwyczaj są ludzie, którzy mogą trochę tego czasu poświęcić. Natomiast w przypadku agencji to można wykorzystać jedną automatyzację do obsługi całego szeregu klientów i w tym momencie tylko po prostu uruchamiamy, można powiedzieć, równoległe, gdzie jest oczywiście inna branża, inny tone of voice, inne kanały, ale samo działanie, sama architektura automatyzacji jest ta sama, czyli wystarczy ją tylko po prostu poustawiać pod kolejnego klienta. I w tym momencie nawet mała agencja marketingowa jest w stanie takich klientów obsługiwać dziesiątki, tak? Może setki to byłaby przesada w przypadku jednej osoby, ale moim zdaniem jedna osoba jest obsługiwać kilkudziesięciu różnych klientów i zasilać ich w tego typu content. Dobrze, to jeszcze raz. Jeśli się pytasz, ile czasu zaoszczędziliśmy, no to każdy niech sobie wyobrazi, tak? Darek spędza 2 dni, tak? Nie, jeden dzień, tak? Na przygotowanie kontentu, tak? Dzięki automatyzacji na cały miesiąc dla firmy, która korzysta z 10 kanałów, tak? Mówię w social mediach, tak? 4 językach. To ile osób musielibyśmy tak naprawdę mieć w zespole, żeby przygotować taki content, lub nawet jeżeli to będzie jedna osoba, ile czasu musiałaby poświęcić na to? Z pewnością nie jeden dzień. Oczywiście content, który przygotowuje Darek, jest contentem przewidywalnym, zautomatyzowanym, ściśle określonym i w większości zauważalnym, że on jest generowany przez sztuczną inteligencję i to musi być zrównoważone też przez tworzenie treści, które są pełne emocji, pełne takich prawdziwych odniesień do zdarzeń, które miały miejsce w danej organizacji, czy dotyczą jakiejś konkretnej usługi. Wychodząc do zupełnego podsumowania, więc takie kluczowe decyzje strategiczne, które w mojej ocenie należy podjąć, zanim się przystąpi do tworzenia tego typu automatyzacji, no to właśnie zadeklarowania miejsca, gdzie chcemy publikować, co ma być źródłem, w jakim stopniu automatyzacja powinna nas zastępować, czy chcemy, żeby nasz mechanizm działał zupełnie od nas niezależnie, czy chcemy pewną część parametrów definiować ręcznie, na przykład podając listę tematów, podając harmonogram. No i najważniejsza rzecz to jest, jakie efekty chcemy uzyskać, co konkretnie ta automatyzacja ma dać. Często się zdarza, że tak naprawdę przedsiębiorca czy ta jednoosobowa firma nie do końca nawet wie, jak to wykorzystać. Czy ty, Darku, jesteś w stanie na przykład takiej osobie troszeczkę doradzić i powiedzieć więcej, ewentualnie rozwinąć elementy, w których mógłby to wykorzystać, bo często są to ludzie, którzy nie mają doświadczenia aż tak dużego w marketingu, jakie ty posiadasz. Oczywiście, więc jednym z elementów współpracy z klientami jest konsultacja konsultacja biznesowa na samym początku, czyli sobie wszystkie te punkty i one mają nam jakby posłużyć do tego, że można było ocenić, czy rzeczywiście automatyzacja spełnia pokładane w niej nadzieje. Czy w takim razie, jeśli przychodzi ktoś do ciebie, Darku, i powie, że on by chciał mieć automatyzację, która sama będzie generowała treści, to powiesz mu tak czy nie? No bo to jakby zależy od tego. Poczekaj, bo ja jeszcze doprecyzuję, że on by chciał mieć taką automatyzację, która by sama mu generowała treści, ale uważaj, nie publikuje nic na swojej stronie internetowej, przynajmniej od roku, tak? Nie ma rozwiniętych kanałów social media, może w ogóle ich nawet nie ma, albo chciałby je dopiero założyć. Nie ma żadnych treści na YouTubie, tak? No bo przecież nie publikował żadnych filmów do tej pory, lub gdziekolwiek indziej. To co odpowiesz takiemu klientowi?
Jeśli klient będzie chciał, żeby mu stworzyć cały taki ekosystem marketingowy, to oczywiście również to jest już nie wyłącznie w postaci automatyzacji. Część rzeczy trzeba po prostu stworzyć i skonfigurować ręcznie. Natomiast zacznę oczywiście od zadania mu pytań, co chciałby uzyskać, bo no, takim docelowym efektem to oczywiście ma być ta nasza konwersja, czyli albo sprzedaż, albo pozyskanie leada, czyli kontaktu do dalszej pracy sprzedażowej. I to jest jakby cel zasadniczy. Natomiast w kolejnych krokach możemy sobie umówić całą stronę marketingową, czyli ustalić właśnie z jakich kanałów chcemy korzystać, jakie mają być źródła tych treści, co ma być automatyzowane i w jakim stopniu, no i na podstawie jakich współczynników będziemy oceniać, czy to rozwiązanie spełnia pokładane w nim oczekiwania, czy też nie. No i tutaj jeszcze dodaj, Darku, bo myślę, że to warto w tym miejscu o tym opowiedzieć. Klient na pewno chce mieć raport z tych działań. Co może dostać w takim raporcie? W takim raporcie może dostać wszystkie informacje, które pozwolą mu jakby zweryfikować skuteczność działania tego rozwiązania. Czyli informacje na przykład, jaki ruch został pozyskany na stronie, ile było z tego ruchu konwersji, jakiej wartości były to konwersje, czyli jaka ilość leadów została pozyskana. To są takie współczynniki, można powiedzieć, najbardziej bezpośrednio obrazujące wyniki biznesowe, a jeżeli sobie życzy, to również wyniki pośrednie, czyli na przykład ilu obserwujących zyskał na poszczególnych kanałach, ile osób przeczytało, czy przynajmniej weszło na stronę bloga, ile osób, jak zmieniła się jego pozycja SEO na wskazane frazy w danym okresie czasu. Czyli raport zależy od tego, co klientowi jest potrzebne i na ile jest zainteresowany detalami, to już indywidualne. To znowu trochę jak w czacie GPT. Dostaniemy to, o co tak naprawdę zapytamy, jak konkretnie i jak rzeczowo podejdziemy do tematu i jaka jest wiedza nasza osobista lub jakie mamy doświadczenie biznesowe w danym temacie. Nieprawdaż? W 100% się zgadzam, no to tak jak wspomniałem wcześniej, to jest jakby ustalane już na samym początku, kiedy moje decyzje, czy podejmujemy wspólnie z klientem decyzję o współpracy, no to trzeba określić, co klient sobie życzy. Ja naturalnie przygotowuję na samym początku pewną propozycję, która stanowi wejście do przygotowania już konkretnej umowy, którą podpisujemy i na tej podstawie tego typu informacje są przekazywane. I tutaj może wspomnę o jeszcze jednej rzeczy, to, że istnieje też możliwość dla klienta sporządzenia czegoś w rodzaju takiego menedżerskiego, gdzie wskaźniki, które wymieniałem wcześniej, mogą być pokazywane na bieżąco, online, tak żeby miał na bieżąco pogląd na to, na ile skutecznie automatyzacja działa. Słuchajcie, przedstawiałem Wam kilka przykładów automatyzacji, czyli automatyzacja, która działa w pełni autonomicznie, pobierając tematy z kanałów RRS-owych, automatyzacja, w której tematy są generowane z kanałów YouTube'owych, efekt, czyli w postaci social mediów i generator treści eksperckich SEO. To były takie najważniejsze elementy, które chciałem Wam. I już tak podsumowując, można powiedzieć, nasze spotkanie, chciałem się jeszcze odnieść do takich kluczowych zaletów automatyzacji, które sam stosuję w swojej praktyce. Czyli po pierwsze analizowanie, czy wykorzystywanie sztucznej inteligencji nie do kopiowania pewnych treści, ale do ich analizowania i do wzbogacania, czyli wyodrębnianie test, pobieranie, aktualizowanie informacji i rozbudowaną ich analizę. Następnie dodawanie do tego wartości merytorycznej poprzez właśnie tworzenie szczegółowych promptów z rozbudowanym kontekstem, poprzez wykorzystanie wiedzy branżowej i poprzez ustawianie takich weryfikatorów poprawności, czyli mechanizmów, które mają kontrolować, czy w treści przez nas stworzone nie wkradły się halucynacje albo jakieś przeinaczenia. I na samym końcu optymalizowanie struktury, czyli w szczególności jeżeli mamy do czynienia z tekstami, które mają być zoptymalizowane pod wyszukiwarki, no to zdefiniowanie bloków, treści, klastrów, dodanie na przykład sekcji takich FAQ czy cytatów radykalnie zwiększa
szansę na wysokie pozycje w wyszukiwarkach, szczególnie w tej dobie, gdzie właśnie wyszukiwarki same są wyposażone w funkcje sztucznej inteligencji. I na to oczywiście trzeba poświęcić pewien czas, żeby takie narzędzie zbudować. No i naturalnie warto skorzystać też z wiedzy eksperta, ale ten czas zwraca się później wielokrotnie w postaci efektywnych mechanizmów do tworzenia marketingu, no i do tego, że możemy takie działania później wykorzystywać wielokrotnie i skalować. I to, do czego chciałem wezwać teraz wszystkich nas oglądających, to żeby już w tym momencie wykorzystali obecny czas na strategiczne działania i wsparcie mechanizmami sztucznej inteligencji w budowaniu swojej pozycji rynkowej, zanim zrobi to konkurencja. No i oczywiście, żeby postawili tutaj na wsparcie ekspertów, czyli nas. I zapraszam oczywiście wszystkich do kontaktu, czy to ze mną, czy też z Iwoną, czy też Tomkiem. Linki do naszych profili będą umieszczone pod tym materiałem wideo, więc każda zainteresowana osoba może się z nami skontaktować bezpośrednio, do czego zapraszam. No, wszyscy zapraszamy, natomiast proszę pamiętajcie, że bez względu na to, do kogo napiszecie, i tak z pewnością spotkamy się w takim gronie, bo każdy z nas ma zupełnie inne doświadczenie, co jest tak naprawdę z korzyścią w ogóle jakby dla Was, bo dzięki temu możemy po prostu popatrzeć na dany problem czy na dane wyzwanie z takiej wyższej perspektywy, z większej perspektywy. Z szerszej Zdecydowanie tak. perspektywy. Z szerszej. Zapraszamy do kontaktu z nami i wszelkie pytania, nie ma głupich pytań, więc naprawdę zapraszamy, żebyście pisali, z jakimi problemami się mierzycie, co chcielibyście rozwiązać i myślę, że będziemy w stanie z każdym tematem Wam pomóc.